Cześć, przed nami drugi odcinek z cyklu lekcji pływania z Neptunem. Dzisiaj pokażemy kolejne ćwiczenia, które pozwolą dziecku poczuć się swobodnie podczas przebywania w wodzie. Zapraszam do oglądania. W poprzednim odcinku zaprezentowaliśmy podstawowe ćwiczenia, które możemy wykonać na pierwszych zajęciach. Podczas kolejnej wizyty na basenie w ramach rozgrzewki powinniśmy je powtórzyć. Tak wspominaliśmy w poprzednim nagraniu. Bardzo ważna jest obserwacja dziecka. Jeśli zauważymy, że dziecko ma problem z poprzednimi ćwiczeniami, powtarzajmy je do czasu, aż zacznie je wykonywać prawidłowo i swobodnie. Wtedy dopiero przejdźmy do kolejnych ćwiczeń. Jednym z podstawowych ćwiczeń, ale również jednym z najbardziej istotnych podczas nauki pływania jest chowanie głowy pod wodę. Nauczenie tej umiejętności jest bardzo ważne w kontekście dalszej nauki pływania poszczególnymi stylami. Zobaczmy. Dziecko wykonuje wdech, następnie zamyka oczy oraz usta i szybkim ruchem stara się schować twarz pod wodą. Jeżeli nie ma z tym problemów, chowa całą głowę pod wodę. Początkowo możemy pozwolić dziecku zatykać nos, lecz później uczymy wstrzymywania powietrza. Jeśli widzimy, że dziecko ma problem z tym ćwiczeniem, możemy wykonać łatwiejszy wariant, czyli oblewanie głowy wodą. Dziecko zamyka oczy oraz usta, a naszym zadaniem jest delikatnie polewać głowę wodą. Możemy użyć małego wiaderka lub konewki. W naszej szkole staramy się przestrzegać zasady, żeby na początku zrezygnować z okularów do pływania. Gogle pływackie oczywiście ułatwiają te ćwiczenia, a ich brak wydłuża pierwszą fazę nauki pływania. Jednak nasze doświadczenie pokazuje, że przerobienie elementów oswojenia z wodą bez okularków pływackich procentuje w kolejnych etapach. Chcemy przecież, aby nasze dziecko dobrze oswoiło się z wodą. Jak wszyscy wiemy, dzieci szybko się nudzą, dlatego teraz pokażemy kilka ciekawych wariantów tego ćwiczenia, aby urozmaicić im zabawę. Wykonujemy tor przeszkód, używając do tego makaronów do nauki pływania. Dziecko przechodzi pod przeszkodami, wykonując przysiad i chowając głowę do wody. Trzymając deskę nad głową, dziecko wykonuje przysiad, tak aby głowa schowana była pod deskę. Wytrzymuje kilka sekund w tej pozycji. Podczas wykonywania przysiadu z głową pod wodą, jedna ręka uniesiona jest nad wodę i na palcach liczymy do 5. Po tym czasie wstajemy i wynurzamy głowę z wody. Zabawa Baba Jaga patrzy. Instruktor staje w dalszej odległości od dzieci. Gdy odwrócony jest tyłem, dzieci szybko przemieszczają się w jego stronę. Gdy się odwróci, wszystkie dzieci muszą wykonać przysiad i schować głowę do wody. Tutaj należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo. Musimy być pewni, że wszystkie dzieci czują się pewnie w wodzie i z łatwością wykonują te ćwiczenia.
Na tym etapie zakładamy, że dziecko nie boi się wody i chętnie wykonuje wszystkie poprzednie ćwiczenia. Niektóre osoby potrzebują więcej czasu, aby poczuć się pewnie w środowisku wodnym. Pamiętajmy o tym, że czasem lepiej powtórzyć kilkukrotnie wszystkie ćwiczenia od początku, niż zmuszać dziecko i tym sposobem zniechęcić je do dalszej pracy. W poprzednim odcinku przedstawiliśmy ćwiczenie, które polegało na dmuchaniu w piłeczkę. Teraz wydmuchiwanie powietrza odbywa się w ten sam sposób, lecz pod wodą. Dziecko bierze głęboki wdech i wykonuje długi i spokojny wydech ustami. To ćwiczenie wykonujemy zarówno jeśli dziecko potrafi chować głowę pod wodę lub gdy ma z tym jeszcze problem. Wtedy wykonujemy wydechy, zanurzając jedynie usta pod taflą wody. Kiedy dziecko potrafi już chować głowę pod wodę, możemy zrobić krok dalej i spróbować otworzyć oczy pod wodą. Jest to dosyć trudne i na początku nieprzyjemne, lecz niezwykle ważne w kontekście oswojenia ze środowiskiem wodnym. Ćwiczenie wykonujemy analogicznie do poprzednich. Chowając głowę pod wodę, staramy się, żeby dziecko pomrugało oczami. Pamiętajmy, że w pierwszym momencie oczy mogą delikatnie szczypać, aż w końcu przyzwyczają się do wody i będzie je można otworzyć szeroko. Następnym krokiem może być próba wyłowienia krążka z dna basenu. Dziecko wykonuje wdech i głęboki przysiad. Ręką wyciągniętą w stronę dna stara się wyłowić krążek. Pamiętajmy, że w tym momencie oczy powinny być otwarte. Jeżeli na początku ćwiczenie sprawia dziecku trudności, instruktor powinien delikatnie pomóc. A na koniec zabawa, która pozwoli utrwalić i dalej rozwijać omówione w tym odcinku umiejętności, czyli poławiacze skarbów. Wrzucamy do wody krążki, które dzieci muszą wyłowić. Możemy dodać tutaj element rywalizacji. Kto w określonym czasie wyłowi więcej krążków, ten wygrywa. Za nami 2 odcinki naszych lekcji. Mam nadzieję, że czujecie się już pewniej w wodzie, poruszacie się w niej swobodnie, potraficie też chować głowę pod wodę i otwieracie w niej oczy. Powtarzajcie te ćwiczenia, aż nabierzecie jeszcze większej pewności w wodzie i pamiętajcie, że każdy z nas może potrzebować innego czasu na opanowanie danego ćwiczenia. Trzymamy za Was kciuki. A jeśli podoba Wam się nasz film, to Wy dajcie kciuk w górę. W kolejnym odcinku pokażemy Wam ćwiczenia, w których kładziemy się z makaronem lub deską na piersiach i grzbiecie. Do zobaczenia!